Zostałem jednym z wesołych posiadaczy wersji demo nadchodzącej twierdzy edycja ostateczna. I jako fan serii Twierdza nie mogę nie dodać choć trochę od siebie na tym YouTube'owym padole. Uprzedzając potencjalne pytanie, czy demo będzie również dostępne dla zwykłych śmiertelników? Szczerze? Tego nie wiem, bo i samo Firefly na ten moment nie jest szczególnie wylewne z informacjami dotyczącymi nowej twierdzy, poza tym co już wiemy z zapowiedzi na YouTube, czy też ze strony na Steamie. Niemniej jednak, ja swoją kopię otrzymałem, bo wysmarowałem sobie maila bezpośrednio do deweloperów z prośbą o kod, argumentując, że też jestem YouTuberem i bym sobie jakiś filmik pierdzielnął po prostu na kanał. I jakoś się udało i jestem im za to mega wdzięczny i dziękuję. Przechodząc jednak do sedna tematu, czym jest twierdza edycja ostateczna i czy naprawdę jest nam potrzebna? Jeśli sami twierdzy za bardzo nie kojarzycie, to jakiś czas temu przygotowałem na jej temat obszerny film na kanale, do którego odsyłam, zapraszam, prawy górny róg, czy też opis tego filmu, tam również link znajdziecie. Demo edycji ostatecznej to demo. Tak, wiem, masło maślane. Ale chodzi o to, że ciężko na ten moment przygotować na jego temat jakąś wybitną i bardzo rozległą analizę. W jego ramach bowiem otrzymaliśmy tylko 2 misje. 4., gdy na poważnie mierzymy się z siłami szczura, oraz 11., gdy po raz pierwszy musimy odeprzeć atak wojsk Wilka i jego zbrojnych, bez scenariuszy czy edytora map. I mimo wszystko jest to już wystarczające, by poddać pewnej ocenie całość, gdyż pokazuje nam to pewien kierunek zmian, który obierają deweloperzy. I było to też wystarczające, bym sobie to i owo zweryfikował, włącznie z pewnymi exploitami, do których jeszcze wrócimy. Nadchodząca edycja ostateczna to odświeżona wersja naszej klasycznej twierdzy, wydanej pierwotnie w 2001 roku, czyli remaster, który pojawi się na Steamie 7 listopada 2023 roku. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to odświeżona grafika. Wszystkie obiekty zyskały więcej szczegółów i naturalnie są w większej rozdzielczości. Podobnie zresztą odświeżone zostały animacje mieszkańców naszego zamku oraz ich tekstury, dzięki czemu gierka jest płynniejsza i milsza w odbiorze dla oka. Choć wierzę, że nie każdemu muszą się podobać te zmiany wizualne. Takie rzeczy zawsze wywołują jakieś mieszane uczucia czy pewne głosy niezadowolenia. Ale nie martwcie się, zawsze pozostaje klasyczna twierdza i nikt wam jej nie odbiera. Wy moi ortodoksyjni entuzjaści strategii od Firefly. Bo mi w gruncie rzeczy podoba się nowa szata graficzna. Obserwowanie, jak w naszym zamku toczy się życie, zawsze było miłym akcentem gier z serii Twierdza. A teraz jest jeszcze przyjemniej. W żadnym wypadku również nie chcę być marudną konserwą, która pragnie dostać drugi raz tę samą grę, bo bądźmy szczerzy, sprzedawanie tego samego produktu ponownie tylko w innym opakowaniu to jednak splunięcie na konsumenta, a ilość nadchodzących zmian w edycji ostatecznej przekonuje, by zainteresować się tym remasterem. Choć naturalnie ostateczne zapędy zweryfikuje cena, a tej niestety wciąż nie znamy. Poza odświeżeniem całej oprawy audiowizualnej otrzymamy również wsparcie warsztatu Steam, choć na ten moment nie wiadomo, czy będzie to coś więcej poza łatwiejszym pobieraniem map i scenariuszy od społeczności, czy może szersze wsparcie moddingu. Kolejnym miłym akcentem ponadto będą osiągnięcia, co jest podane na steamowej stronie gierki. Otrzymamy również nową kampanię fabularną, na którą składać będzie się 14 misji, a której celem będzie odnalezienie porwanej bratanicy Ser Długorękiego. Warto dodać w tym momencie, że wersja demo zawiera już pełną polską lokalizację i nasze klasyczne głosy. Nie otrzymałeś żadnych rozkazów i samodzielnie zadecydowałeś, że należy podążać naprzód. Znak zapytania jednak należy postawić sobie, czy nowa kampania będzie posiadała nowe dialogi i czy te również otrzymają pełną polską lokalizację. Szczególnie, że na zwiastunie jest również mowa o powracających aktorach głosowych i przy okazji zremasterowanym soundtracku. Co jednak istotne, CD Action donosi, iż Firefly w miarę możliwości postara się, by edycja ostateczna zachowała pełne i co istotne, oryginalne udźwiękowienie względem nowej zawartości, która ma zostać dodana. Jednak może to być zadanie trudne, szczególnie z perspektywy polskiej lokalizacji, gdyż wielu z naszych oryginalnych aktorów głosowych nie para się już z różnych względów dubbingiem. Czas zatem pokaże.
Ale to, co jest moim zdaniem najlepsze, to to, że w końcu w nowej edycji Twierdzy powróci działający multiplayer. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście grać w Twierdzę osobową, to pewnie sami przekonaliście się, że trzeba robić pewne wygibasy z Game Rangerem, który niekoniecznie działa każdemu dobrze, czy przynajmniej w takim stopniu dostatecznym. Dodatkowo obok tego działającego w końcu multi dostaniemy też kilka nowych dodatkowych map, a biorąc jeszcze pod uwagę wsparcie warsztatu Steam i możliwość tworzenia własnych, to jest tu fajny potencjał. W edycji ostatecznej usprawnieniu uległ również interfejs i ten możemy odpowiednio skalować i dostosowywać do swoich potrzeb. Podobnie zresztą jak prace kamery i inne drobnostki. Nie zabrakło również starych dobrych skrótów klawiszowych oraz grupowania jednostek pod kontrol. W lewym dolnym rogu znalazło się również udogodnienie pokazujące nam, ile zasobów mieści nasz skład zapasów oraz postęp misji. Niestety dalej nie ma opcji przejścia bezpośrednio do targowiska z pozycji składu zapasów, tak jak ma to miejsce w Twierdzy Krzyżowiec. A szkoda, bo jest to trik, z którego często korzystałem właśnie w Krzyżowcu. Innymi słowy, edycję ostateczną będziemy mogli sobie lepiej dostosować do naszych potrzeb, związanych m.in. z pracą kamery. Gierka jest też już o wiele mniej uciążliwa, np. pod kątem nagrywania sobie gameplayu, takim np. OBS-em, jak ma to miejsce w stosunku do klasycznej odsłony. Edycja ostateczna w gruncie rzeczy wciąż pozostaje starą, dobrą twierdzą i jakichś wybitnie rozległych zmian pod kątem gameplayu tak naprawdę tu nie uświadczymy. Sztuczna inteligencja pozostaje tak samo głupia i możliwa do oszukania z uwagi na jej priorytet do niszczenia wież, bram czy szukania wyrw w naszej obronie, nawet jeśli są to specjalnie przygotowane przez nas labirynty. Grając odniosłem jednak wrażenie, że nasi żołnierze mniej chętnie wchodzą jeden w drugiego, tworząc tak zwanego super żołnierza, jak to sobie tak możemy pieszczotliwie nazwać, i czy przypadkiem nie została dodana swego rodzaju kolizja między wojakami. W praktyce jednak wciąż można upchać całą armię na małym obszarze do zaspamowania atakami wrogie jednostki. Będzie trzeba to sobie bardziej zweryfikować już w pełnej grze, bo i do samego listopada jest jeszcze kawałek czasu, więc to i owo może zostać jeszcze zmienione czy poprawione. Pod kątem zmian wizualnych jednak nie jest moim zdaniem idealnie i detalami gierka trochę kuleje. Takie obiekty jak budynki czy sami poddani naszego zamku są wyraźni i super. Fajnie to wygląda. Mniej wyraźne jest z kolei tło, trawa, ziemia i same drzewa. Ten kontrast w szczególności jest widoczny np. w przypadku takiego drwala i jego chaty. Dobrze widocznych i ostrych na tle dość przymglonego gruntu i drzew. Dostrzegam tu pewną niekonsekwentność w szacie graficznej i o ile ktoś może powiedzieć, że chłop powinien być dobrze widoczny, tak jednak gdy chodzi sobie po wyraźnym i ostrym składzie zapasów wokół równie wyraźnych surowców, jest dla mnie również dobrze widoczny i czytelny. Ta dysproporcja trochę kłuje i wolałbym, by całość szaty graficznej była ujednolicona pod kątem tej samej czytelności i wszystkie obiekty były tak samo wyraźne. Podobna sprawa tyczy się żołnierzy. Na tle kmieci i budowli ci wydają się być trochę zamgleni. Ogólnie NPC-ty zdają się momentami trochę lewitować na tle gruntu, co szczególnie widać po dodanych w edycji ostatecznej cieniach. Niby są to pierdoły, jednak byłoby miło dla ogólnego odbioru, gdyby zostały one poprawione i ujednolicone w pełnej grze. Jeszcze jeden zarzut mam wobec pracy kamery i samych budynków. Mamy niestety tylko dwa tryby przybliżania kamery. Ultra bliski, chyba tylko po to, by popatrzeć jak pracują kmiecie i popodziwiać widoki, oraz tryb oddalony. Brakuje mi opcji pośrednich. Jednak, co również widoczne w przypadku odświeżonych budynków, tak przy oddalonej kamerze część z nich po prostu źle wygląda. Tak gdyby ktoś suwak ostrości zbyt bardzo przesunął w prawo. Ilość detali za bardzo się zlewa, robiąc pikselową papkę, która po prostu nie wygląda dobrze względem przybliżonych budowli, które z kolei dobrze się prezentują. Jeśli kiedykolwiek bawiliście się mniej bądź bardziej w twierdzę i testowaliście różne opcje mechaniki, może jakiś filmik na YouTubie widzieliście, to zapewne odkryliście kilka exploitów, których twierdza trochę na swoim koncie ma. No właśnie, i co z nimi w edycji ostatecznej? Początkowo odniosłem wrażenie, że bug z teleportowaniem kamienia do woła z kamieniołomu został naprawiony i zapaliło mi to lampkę, czy Firefly nie działa przypadkiem pod kątem naprawy wszelkich ułatwiaczy z oryginalnej gry. Przyznaję, że byłby to z ich strony dobry ruch, patrząc pod kątem rywalizacji wieloosobowej, gdyż wiele exploitów niemiłosiernie ułatwia grę poprzez przyspieszenie pracy naszej gospodarki. Co do buga z kamieniołomem z kolei, na początku źle go wykonałem, a w naszym demo występuje tak samo jak w oryginalnej grze.
Podobnie jak kamieniołom, również możemy obudować sobie nasz skład zapasów, by surowce do niego automatycznie były teleportowane, a taki uczarz był w stanie siłą woli przenieść do siebie deskę, by zacząć pracować nad łukiem. Przy okazji zbrojownię również możemy obudować murem, by po skończonej pracy kmiecia wytworzona przez niego broń znalazła się tam automatycznie. W dalszym stopniu również możemy przypisać sobie grupę żołnierzy pod skrót klawiszowy, zwolnić ich następnie ze służby, by wesoło po mapie sterować sobie kmieciami. Potrzeba więcej siły roboczej? Również i ten exploit dalej występuje. Wystarczy, że zapauzujecie grę, wstrzymacie podczas tej pauzy pracę w danym rodzaju budynków, wznowicie ją, wyłączycie pauzę i tym sposobem do jednej budowli będzie przypisana nadprogramowa liczba kmieci. W przypadku niektórych budowli efektywność pozyskiwania surowców zwiększy się znacząco. Nadprogramowo również wciąż idzie upchać więcej żołnierzy na wieżach, niż jest to domyślnie wskazane. Exploity dalej zatem są, jak były. I czy Firefly będzie walczyć, by je naprawić? To naprawdę dobre pytanie. Twórcy nie podzielili się ze mną niestety kilkoma informacjami z nadchodzącego remastera, a kilka pytań im zadałem. Niemniej jednak, ponownie jestem wdzięczny za kod oraz kilka grafik, które od nich otrzymałem. Z całą pewnością jednak ze strony Firefly w jakiejś niedalekiej przyszłości powinny powstać materiały wideo, a precyzując Q&A, w których będą odpowiadać na palące nas pytania dotyczące nadchodzącej edycji ostatecznej. I być może nawet zawrą w nich bezpośrednio to, o co pytałem. A pytałem bowiem o kwestie związane z exploitami i czy zostaną one naprawione. O to, czy warsztat Steam będzie czymś więcej jak jedynie mapami od społeczności i czy gra będzie otwarta na modding. Również czy multiplayer będzie zawierał jakieś nowe dodatkowe tryby gry, czy być może pojawi się jakaś kooperacja przeciw sztucznej inteligencji, czy nawet gry rankingowe. Ponadto czy sztuczna inteligencja zostanie jakkolwiek naprawiona, czy też czy podobne plany są na odświeżenie takiej twierdzy Krzyżowiec. Nie da się ukryć, że im więcej zmian gierka będzie posiadać, tym lepiej dla niej i również dla nas, graczy. Szczególnie na płaszczyźnie multiplayer oraz moddingu, dzięki którym gra raczej długo pozostałaby żywa i w tych aspektach liczę na rozwój i długie wsparcie. Oceniając jednak to, co do tej pory dostarczyło nam Firefly w demo, to muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tych zmian i tak naprawdę pełen optymizmu na nadchodzącą edycję ostateczną i cieszę się, że tak naprawdę odświeżeniu ulega jeden z moich ulubionych RTS-ów. Nowa oprawa audiowizualna jak dla mnie zachowuje klimat oryginału, a dodajmy sobie jeszcze do tego nową kampanię, działający multiplayer czy wsparcie warsztatu Steam. Moim zdaniem to są zmiany, na które naprawdę warto czekać. A jakie są wasze odczucia dotyczące edycji ostatecznej? Dajcie znać w komentarzach, ja z chęcią poczytam i może zrobimy sobie jakąś małą dyskusję. Będę również wdzięczny za ocenienie tego filmu, a tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia przy jakiejś innej okazji. Cześć wam!